Cześć, tu Retro Gaming Laptop, a dziś zajmiemy się IO Acera, a mianowicie C27. Jak widzicie na ekranie mamy tutaj w tej chwili artefakty już w momencie samego uruchamiania, gdy coś stało się z wbudowanym chipem graficznym, gdy spróbujemy zobaczyć, czy można coś temu tutaj zaradzić. Kurde, no jak widzicie kolorowo nie jest i zapewne może nic nam się z tym nie udać zrobić. Niemniej jednak możemy popatrzeć, czy czasami nie poluzował się któryś z układów chłodzenia. No i czy nie nazbierało się kurzu, jak sytuacja past. Jak to tutaj wygląda? No wygląda to na pierwszy rzut oka bardzo źle. Nie pamiętam, czy w tym modelu od razu przełącza na dedykowaną kartę graficzną, czy też na samym początku używa Integry Intela. Niemniej jednak, w którą stronę by to nie szło, to nie jest dobrze. Żeby otworzyć takie IO Acera, w pierwszej kolejności, jak widzicie, należy odkręcić ten stand. Następnie tu na dole mamy kilka śrubek. Tych śrubek jest 9. Musimy je wszystkie zdjąć. W momencie, kiedy wykręcimy te 9 śrubek, będziemy mogli wyciągnąć zatrzaski i otworzyć całą pokrywę tego komputera. Wtedy powinniśmy mieć dostęp do wszystkich podzespołów, układów chłodzenia, etc. I zobaczymy, co tutaj w trawie nam piszczy. Komputer przez 3 lata nie był otwierany, więc może być w środku różnie. Natomiast wydaje mi się, że tutaj samo przeczyszczenie tego układu chłodzenia niczego nam nie zmieni i niczego nam nie poprawi. Nie wiem, być może właściciel tego komputera próbował podkręcić chip graficzny i przeszarżował restartowaniem. Na ten moment wygląda to bardzo, bardzo źle. No ale na spokojnie. Pierw spójrzmy, co tutaj w trawie piszczy. Być może faktycznie gdzieś coś się tutaj w środku zadziało i ta temperatura nam robi tę robotę. Mamy wszystkie śrubki pozdejmowane. I możemy sobie tutaj pomału przejść do próby zdejmowania zaczepów. Przyspieszymy troszkę i widzimy się za momencik. Jak widzicie, mamy tutaj dostęp teraz już udostępniony. Możecie sobie przy okazji zobaczyć, jak skonstruowane jest takie IO. Zasadniczo jakoś specjalnie bardzo nie różni się od tego, jak skonstruowany jest notebook. Jak widzicie, tutaj prawdopodobnie mamy układ graficzny, tutaj będziemy mieli procesor, mamy pamięć RAM w jednej kości, mamy dysk M2 SSD i mamy dysk talerzowy na SATA. Obok tutaj z jednej i z drugiej strony mamy jeszcze po parze głośników i zasadniczo to by było na tyle. Tu jeszcze jest Wi-Fi, włącznik i zestaw standardowych portów oraz gniazdo zasilania. Bardzo skromnie skonstruowane i zasadniczo tak naprawdę chyba więcej tutaj nie trzeba. Ok, na początek, jak już tutaj jesteśmy, odkręcimy sobie układy chłodzenia i zobaczymy, co tutaj w trawie piszczy. Później spróbujemy tutaj wszystko elegancko poczyścić, złożyć do kupy i zobaczyć, co nam tutaj pokaże ten obraz. Być może tutaj jest kwestia tylko jakichś zakurzonych połączeń. Różnie bywa. Sprawdźmy. Jak widzicie, układ chłodzenia tutaj jest dość zawalony w środku kurzem. Nie jest to jakiś dramat. Natomiast no, ten wentylator absolutnie nadaje się do czyszczenia, co sobie oczywiście wykonamy zaraz. Tutaj jeżeli chodzi o sam radiator, zaraz Wam pokażę, nie jest dobrze. Jest cały zaklejony kurzem, więc przez długi okres czasu użytkowania tego IO tak naprawdę ono nie miało w sumie żadnego rozsądnego chłodzenia.
co zapewne jest powodem całej awarii. Także jak słusznie pewnie sami już doszliście do wniosku i zdążyliście zauważyć, co jakiś czas w każdym sprzęcie należy wykonać konserwację, pilnować tych temperatur, no bo spójrzcie, tutaj mamy bob kurzu, on zasadniczo ciągnął się przez całość, tylko wypadł mi tylko w momencie wyciągania tego wentylatora. Jeżeli chodzi o pastę, jest już całkiem sucha na kamień, tutaj się wszystko skrobie, więc też nie odprowadzała nam dobrze tego ciepła i podejrzewam, że stąd w ogóle zaczął się cały problem. No a jak się skończył, no to widzicie na filmiku. Mamy niestety artefakty i nie wiem, raczej nie sądzę, żeby nam się udało z tym coś konstruktywnego zdziałać. Oczywiście jak najbardziej tutaj spróbuję to ogarnąć. Wymienię pasty, wyczyszczę, poczyszczę złącza, sprawdzę taśmę. Niemniej obawiam się, że to w tym przypadku nie pomoże. Jeżeli dodatkowo jeszcze układ chłodzenia, o tutaj to samo, cały wentylator mamy zakurzony, w środku nawalone kurzu, na układzie chłodzenia finy zaklejone niestety również kurzem. Nie jest dobrze, no. Człowiek by chciał, żeby było inaczej, ale niestety jest jak jest. No i chyba, kurczę, niewiele z tym jesteśmy w stanie zrobić. Daisy, maluchu, uspokój się, nie szczekaj. Ja wiem, że chcesz tutaj też coś dołożyć od siebie, ale to może innym razem. No i co? No i tutaj też mamy jakby thermal pad na jednym MOSFETie. Powinien być na dwóch. Tego jednego fabrycznie w ogóle producent nie założył, a powinien być w tym miejscu. Jak tutaj sobie już Wam pokażę, o co chodzi. Mamy dwa MOSFETy karty graficznej. Być może jeden się nam tutaj właśnie przepalił i dlatego mamy jakiś problem. Tutaj jest nasza karta grafiki. Mamy MOSFET numer 1, mamy drugi. I one oba spełniają zasadniczo podobną rolę i oba powinny mieć odprowadzanie tego ciepła, a w tej chwili mamy odprowadzanie ciepła tylko i wyłącznie na tym jednym. Fabrycznie nie było na tym drugim w ogóle żadnego thermal padu. Więc no, to też jest jakimś powodem prawdopodobnie, że tutaj tego szału nie ma. Ale okej, spróbujemy sobie tutaj jeszcze wyczyścić to wszystko, przeglądnąć tą kartę grafiki, czy czegoś gdzieś ewidentnie nie widać i zobaczymy, czy to nam cokolwiek dało. Ja osobiście wątpię, no ale jak już to tutaj mamy na wierzchu, sprawdźmy. Oczywiście układ graficzny również chłodzenie miał zaklejone dywanem kurzu, pasta termoprzewodząca również jest cała sucha. No, jak widać, tutaj też szału nie było, więc nie było mowy o jakimś porządnym odprowadzaniu ciepła. Stąd też zrobiło się, co się zrobiło. Jak już wspominałem, dbajmy o to, żeby nasze sprzęty były w miarę na bieżąco konserwowane. To naprawdę potrafi zrobić robotę i to naprawdę potrafi wiele zmienić. Ok, mamy wykręcone wszystkie śrubki z płyty głównej. Wyciągniemy sobie i odłożymy dysk. Dysk tutaj był zamontowany oryginalnie Western Digital, czyli WD Caviar 1 TB, 7 mm wysoki, czyli taki standard na tamte czasy. I ok, mamy tutaj wyciągniętą taśmę, mamy tutaj odkręconą płytę i możemy sobie jeszcze tutaj tylko wziąć, wypiąć głośniki, które nam będą przeszkadzać w oględzinach. Cyk, cyk. I zasadniczo możemy sobie obejrzeć, co się tutaj zadziało. Tutaj mamy kartę graficzną MX130 od NVIDII. Prawdopodobnie to jest nasz winowajca, choć niekoniecznie, dlatego iż tutaj nie wiem, czy on wcześniej nie startuje na zintegrowanym chipie graficznym od Intela. Co za tym idzie, może być kwestia samej płyty głównej. Może być kwestia wielu rzeczy.
Przeglądniemy sobie tutaj jeszcze całą płytę. Wiele tutaj nie mamy, natomiast tutaj mamy tak, ok. Możemy sobie... Czy tutaj jest gniazdo na kaptonie przyklejone, czy mi się tylko zdaje? Ok, tutaj mamy złącze LVDS. Możemy sobie tutaj zdjąć te dwie śrubki, żeby móc to wyciągnąć i wyczyścić. Ale nie wiem, dlaczego producent zdecydował się, żeby to złącze od strony płyty głównej pokleić klejem na gorąco. To jest troszkę takie słabe. Tutaj też to złącze delikatnie odchodzi. Już Wam się postaram to pokazać. Spójrzcie. Tutaj zasadniczo to złącze delikatnie odstaje i o. Czemu go producent przykleił na termoglucie? Przecież to tak naprawdę tutaj nie jest w żaden sposób narażone na nic. Zupełnie dla mnie niezrozumiały temat. Tak samo się tyczy tego gniazda. Również jest na kleju termo doklejone, co też nie powinno mieć miejsca, gdy ono jest też w ogóle krzywo tutaj zabudowane. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę. Tutaj to też tym termoglutem jest pobrudzone. Sama taśma też nie miałaby szans się uszkodzić. No kurde, dziwna sprawa. Ale okej. Wyczyścimy sobie wszystko. No i spróbujemy to złożyć, zobaczyć. A nuż się uda coś uzyskać. Wracamy po przerwie. Swoją drogą, zobaczcie jaka bieda. To jest układ chłodzenia całego tego I/O. Chłodzi kartę graficzną, chłodzi tutaj cały procesor i ma sobie z tym wszystkim poradzić. A tu jest układ chłodzenia samej karty graficznej z laptopa, który jest zaprojektowany do zastosowań profesjonalnych. Zobaczcie jaka różnica. To jest układ chłodzenia do tylko i wyłącznie karty graficznej, przy czym to jest cały zespół chłodzenia do całego tego kompa. Szału nie ma. Dobra, słuchajcie, płytę główną mamy skręconą. Zaraz jeszcze przeczyszczę rdzenie dodatkowo alkoholem izopropanowym. I jak widzicie, założyłem tutaj termalpady na wszystkie 3 MOSFETy. Termalpady nowe, świeżutkie. Ten od producenta jest już suchy. Raczej nie ma nawet już zachowanych właściwości, więc no cóż, jego sobie odłożymy. Zupełnie dla mnie niezrozumiałym jest fakt, że tutaj tych termalpadów nie było na wszystkich 3 MOSFETach. Być może jest ku temu jakiś powód. Zaraz sobie sprawdzę, jak tutaj dolega do tego układ chłodzenia. Natomiast no, jest to dla mnie bardzo dziwne i wydaje mi się, że powinno to być oryginalnie od nowości rozwiązane w jakiś inny, bardziej rozsądny sposób. Przymiarka na sucho, lekkie dociśnięcie całości i tutaj powinno nam to zagrać. Zaraz jeszcze sobie dołożymy troszkę większej grubości termalpady, bo wydaje mi się, że te mimo wszystko są delikatnie za małe. Ok, mamy to już tutaj wstępnie przygotowane. Teraz jeszcze tylko przeczyścimy rdzenie
i spróbujemy to składać do kupy. Zobaczymy, być może coś się udało w tym temacie zwojować. Osobiście jednak jestem bardzo sceptycznie nastawiony do tego pomysłu i obawiam się, że tutaj niczego nie uda nam się uzyskać. Choć zawsze warto próbować, bo tak naprawdę nic na tym nie tracimy, a nuż się uda. Troszkę pasty na rdzeń graficzny, troszkę również na procesor. Słuchajcie, porównywałem wydajność tej pasty, którą sobie ściągnąłem z AliExpressu, którą w tej chwili nakładam, z Thermal Grizzly. I co Wam mogę powiedzieć, to, że ten Gambirt Heatsink Silicone Thermal Paste Grease jest zasadniczo praktycznie tak samo wydajny jak Thermal Grizzly, co jest dla mnie rzeczą totalnie odjechaną. Z tego względu, że przecież, kurczę, no za tą pastę zapłaciłem jakieś marne grosze, a Thermal Grizzly jednak swoje kosztuje. Co, no, jest dziwne, ale robi nam robotę. Więc, no, fajnie. Dobra, tutaj mamy to w ten sposób i możemy przystąpić do skręcania układu chłodzenia. No słuchajcie, pytanie, czy to nam cokolwiek zmieni? Obawiam się, że nie. Natomiast, tak jak mówię, zawsze warto próbować, a nuż się uda i będziemy mieli sprawny sprzęt za chwilę pracy. Skręcając układ chłodzenia, pamiętajmy, żeby śrubki dokręcać miarowo, po trochu każdą, z tego względu, żeby nam w miarę równo przylegał później do rdzenia. Ok. Tutaj mamy to skręcone. Następnie bierzemy sobie układ chłodzenia. Przymierzamy sobie go tutaj i możemy go sobie zaraz przykręcić. Mówię Wam, bardzo ciekawy komputerek do konsumpcji treści. Zasadniczo tutaj bardzo ładny oryginalnie był wyświetlacz, bo miałem tę przyjemność montować ten sprzęt w momencie, kiedy został zakupiony. Osobiście wyjmowałem go z pudełka. Naprawdę fajny sprzęt. Przy czym bardzo niefajnie został tutaj wewnątrz termicznie rozwiązany, bo można to było zrobić lepiej i problem by był mniejszy, albo by zasadniczo nie wystąpił na taką skalę, jaka tutaj ma miejsce. Niestety czasami producenci skąpią pewnych rzeczy i później kończy się nam to właśnie w taki niefortunny sposób, gdzie zostaje nam już tylko czasem wymiana chipu, a nie jest to wcale tania rzecz, bo gdybyśmy tutaj chcieli wymienić procesor, to mamy przynajmniej parę stów, natomiast paradoksalnie sama karta grafiki, która znajduje się w tym komputerze, jest tak horrendalnie droga, że gdyby ją trzeba było wymienić, to kurde, no nie opłaca się w ogóle jakby naprawiać tego sprzętu. Sama karta grafiki do tego malucha kosztuje w tej chwili około 1200 zł. Taką najtańszą ofertę znalazłem na AliExpressie, nigdzie indziej jej nie widziałem. A jej wydajność jest na tyle niska, że inwestowanie takich pieniędzy w taki chip graficzny, żeby odratować ten komputer, po prostu najzwyczajniej mija się z celem. I no, jest to smutne, bo tak jak mówię, producent nie zadbał tutaj odpowiednio do pewne kwestie, a dodatkowo mamy bardzo krucho z częściami zamiennymi i na dobrą skalę w momencie, kiedy nam się taki sprzęt uszkodzi, no to wychodzi na to, że mamy jednorazówkę.
co nie jest fajne. Czekajcie, jak nam to tutaj przychodzi. Tak nam to tutaj przychodzi. No i świetnie. I już sobie to tutaj dalej składamy. Także no, kurczę, trochę kiepsko. Jeżeli to nam tutaj w tej chwili nie ruszy, może się okazać, że naprawa tego sprzętu jest absolutnie i całkowicie nieopłacalna dla zwykłego Kowalskiego. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma swój serwis, w tym serwisie ma uszkodzone laptopy, gdzie jest na przykład uszkodzony most albo coś innego, no to może sobie wtedy wylutować procesor. Jeżeli ma na przykład układ MX 130 gdzieś w jakimś, może sobie go tutaj przełożyć i tanim kosztem sobie to wtedy naprawi. Natomiast gdyby nam przyszło to wszystko kupić, założyć, wymienić, no niestety mija się to całkowicie z celem, co jest przykre. No ale niestety tak czasami jest. Ok, złożymy jeszcze dysk i spróbujemy zobaczyć, czy to nam cokolwiek zmieniło. Choć obawiam się najgorszego. Niestety jest to tutaj troszkę tak, jak jest. Ok, sprzęt mamy wstępnie skręcony. Myślę, że mogę sobie go spróbować podłączyć tylko na chwilę, żeby zobaczyć, czy dalej sieje artefaktami, czy może coś to nam w tym temacie zmieniło. Dajcie mi chwilę, zaraz wracam. Kurde, no i powiem Wam, że nie wiem, co będzie dalej, ale na razie ustąpiły nam wszystkie efekty siania dziadostwa na ekranie. Na ten moment próbuję nam tutaj zdiagnozować, przywrócić komputer, ale ekran wygląda całkiem prawilnie. Być może to jest tylko kwestia, że go jeszcze nie zdążyły się komponenty odpowiednio nagrzać, ale myślę, że na ten moment skręcę go do kupy, bo i tak już tutaj nic wewnątrz w środku nie wymyślę i spróbujemy tutaj przejść do jakichś dalszych testów. Jak widzicie, Microsoft zadecydował, że jeszcze nie zrobimy sobie testów. No i jak widzicie, chyba się udało. Furmark ciśnie z grafiki ile się da od 21 minut. W tle Prime ciśnie testy i obciąża nasze CPU. Na ten moment po około 20 minutach zabawy mamy około 68-67 stopni na CPU. Maksymalnie było 79, wtedy wentylator wbił na wyższe obroty i zjechał nam temperaturą mniej więcej do tej wartości. Niestety gorzej tutaj ma się sytuacja z wbudowanym MX-em 130. MX130 leci z temperaturą do maksymalnych wartości limitu termicznego 90 stopni i pomimo wymiany pasty, założeniu nowych thermalpadów i ogarnięciu tego układu, no wygląda to średnio. Ja wiem, że gry nie wycisną z tej grafiki tyle co ten Furmark. Niemniej jednak nie jest fajnie, no biorąc pod uwagę, że teraz po pełnej konserwacji i wymianie tych past łapiemy limit termiczny GPU, to wyobraźcie sobie, co tutaj się działo w sytuacji, kiedy mieliśmy zapchany cały układ chłodzenia i zaschniętą pastę, gdzie jeszcze dodatkowo na MOSFETach nie było thermalpadów. No musiało to być naprawdę bardzo kiepskie. I dlatego też działo się, co się działo. Na ten moment myślę, że jeszcze tak gdzieś około 40 minut do pełnej godziny sobie go tutaj potrzymam i potestuję. I jeżeli się okaże, że jest wszystko ok, zakładam, że cała operacja się udała. I pomimo tak naprawdę sceptycznego nastawienia z samego początku, wychodzi na to, że pacjent przeżył. Więc tak, jeżeli macie sytuację taką jak powyższa, możecie spróbować ją ogarnąć w sposób jak powyższy. I czasem się też
uda. Niemniej pamiętajcie o konserwacji swoich sprzętów. Tak na dobrą skalę raz przynajmniej do roku wypadałoby wyczyścić układ chłodzenia. Jeżeli nie macie problemu z temperaturami, które sobie oczywiście możecie monitorować takim programem jak ten tutaj obecny HW Info, to możecie założyć, że jest ok, natomiast i tak przynajmniej raz na rok, posiadając sprzęty elektroniczne, sprawdzałbym stan układu chłodzenia. To Was nic nie kosztuje, a naprawdę może niejednokrotnie zapobiec poważnym awariom. Na ten moment myślę, że z mojej strony to tyle. Jeżeli filmik się podobał, zostawcie łapkę w górę. Jeżeli filmik się nie podobał, zostawcie łapkę w dół. Natomiast jeżeli uważacie, że ten content do Was trafia i miejcie na uwadze, że ten kanał głównie jest poświęcony laptopom retro, możecie śmiało rozważyć subskrypcję. Z mojej strony tyle. Dzięki. Cześć.